Cześć, jestem Gosia. Jestem z Ostrołęki, przyjechałam tutaj na studia, więc jestem tutaj dopiero od października tak naprawdę, więc może nie wszyscy mnie znacie. Urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej, więc słyszałam o Bogu od dziecka. Do kościoła chodziłam, bo musiałam, no i jak chciałam zostać, to mama dawała listę zadań do zrobienia, więc wybór był oczywisty. Jak przylepiłam się do znajomych mojego starszego rodzeństwa, Kacpra i Asi, no to przychodziłam do kościoła, żeby się z nimi zobaczyć. Jak wszyscy wyjechali na studia i później zaczęła się pandemia, to miałam okazję, żeby przestać chodzić do zboru. I dopóki nie przyjechałam do Gdańska na studia, nie byłam w kościele jakieś 3 lata, więc to długo. Jedynie bywałam tutaj w Egze albo jeszcze w pierwszym zborze, jak przyjeżdżałam odwiedzać Kacpra i Różę. Pójdziałam sobie tak swoim życiem, chodziłam do szkoły i minęło tak kilka lat aż do Sylwestra 2022. To jest bardzo specyficzna data, ale myślę, że wtedy zaczęło wszystko się sypać w moim życiu i prowadzić do właśnie tego dnia. Tego Sylwestra moi rodzice i młodsza siostra Kaja wyjechali do Norwegii. Mój tata już tam mieszkał od kilku miesięcy, a Kaja zaczynała nową szkołę, więc mama pojechała z nią, żeby ją wprowadzić i pomóc się zaaklimatyzować. I miała wrócić do mnie i zostać ze mną, aż napiszę matury, bo byłam wtedy w ostatniej klasie liceum. I wtedy, kiedy byłam sama przez kilka dni, czułam się bardzo, bardzo samotnie. Nie wiem czemu, ale to był ciężki tydzień. W tym samym miesiącu, kiedy zostałam sama z mamą, moja przyjaciółka z liceum Zosia, która była na chrzcie, ale niestety nie mogła tutaj zostać z nami, wprowadziła się do nas. Nie wiem, jak moja mama się na to zgodziła, ale mieszkała z nami tak naprawdę przez pół roku. I mimo tego, że wtedy nie widziałam, jak mi pomogła, jestem bardzo wdzięczna za to, że mogła z nami być wtedy. Zaczęło się robić gorzej, jak w rodzinie pojawiły się pewne problemy i moja mama w końcu wyjechała do Norwegii. Wyobraźcie sobie, wracam z ostatniej matury, mama już praktycznie spakowana w samochodzie i gotowa do wyjazdu. No, ale byłoby gorzej, gdyby właśnie nie było Zosi i wiem to. No, ale dobra, niedługo po maturach pojechaliśmy ze znajomymi na wycieczkę pociągami po Europie, było fajnie, nie byłam sama, czułam się dobrze. Ale później w lipcu pojechałam do Norwegii, do pracy. Mój tata i Kaja wyjechali wtedy do Polski, kilka dni później na urlop. Mniej więcej w tym samym czasie mój dziadek wylądował w szpitalu. Stan niestety bardzo szybko się pogarszał. Moja mama postanowiła, że pojedzie do niego i zostałam sama. Dziadek zmarł niedługo potem. I to były bardzo ciężkie dni dla mnie. Dziękuję. Mam aż 3 chusteczki, dobra. Mogę płakać. Dobra, tak. No, ja byłam tam sama, a wszyscy moi bliscy byli w Polsce. Ale okazało się, że Zosia przyjeżdża do Norwegii. I była ze mną właśnie wtedy, więc znowu nie byłam sama. Ale no, nie było ze mną rodziny i to było ciężkie dla mnie. Ale Zosia w pewnym sensie jest dla mnie teraz rodziną. Później rodzice przyjechali do Norwegii, ale kilka dni później ja wyjechałam znowu. Wróciłam do Ostrołęki i mieszkałam sama przez miesiąc. I na początku było bardzo źle. W pewnym momencie przestałam prawie jeść. Nie wiem czemu.
Zrobiłam kilka bardzo głupich rzeczy, których się wstydzę, tylko po to, żeby nie siedzieć samej w domu. Upiłam się na tyle, że straciłam przytomność. I robiąc te rzeczy, krzywdziłam bardzo bliską mi osobę. Moją najlepszą przyjaciółkę Zuzię. Mogę ją nazywać moją trzecią siostrą i jestem z tego dumna. I pomimo tego, że zrobiłam te rzeczy, ona przy mnie została. I później było lepiej. Znowu. I dałam radę siedzieć w tej ostronicy z Zuzią do wyjazdu do Gdańska. Na początku było fajnie. Miałam przyjemność zaprzyjaźnić się tutaj z ludźmi z Egze i zaczęłam studia. No ale nic nie trwa wiecznie, jak się żyje po swojemu. Znowu zaczęłam się źle czuć. Potrafiłam spędzić wieczór leżąc na kanapie, oglądając serial z Różą albo płacząc, bo nie wiedziałam, co mi jest i dlaczego tak się czułam. No i to tak trochę trwało, aż w końcu zdecydowałam się na rozmowę z Bartkiem Jurago. A raczej on zaproponował mi tą rozmowę i bardzo się z tego cieszę. Powiedziałam mu, co było źle na tyle, ile umiałam. Nie jestem raczej osobą, która dzieli się takimi problemami. Pomógł mi on zrozumieć pewne rzeczy o Kościele i Bogu i o tym, że na chrzest się nie zasługuje, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ale zrozumiałam też, że Bóg to jedyna droga i że bez Niego będzie marnie. No i zdecydowałam się na chrzest. Wiele myślałam o Bogu przez ten czas w Gdańsku, ale nie wiedziałam, czy mogę Go wziąć. Zawsze zazdrościłam mojej siostrze Asi tego, jak wygląda jej życie z Bogiem. Teraz jestem w stanie jej to powiedzieć, kiedyś nie byłam w stanie tego wyznać. Chciałam być jak ona, ale nie umiałam i to mnie zniechęcało. Jestem osobą upartą, więc chcę robić rzeczy sama i rozwiązywać swoje problemy sama. U nas w kuchni wisiał taka naklejka z wersetem. Moja mama lubiła wieszać te naklejki. To było z przypowieści Salomona, rozdział 3, werset od 5 do 8. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. I widziałam ten werset codziennie przez 19 lat prawie. I teraz wiem, co to znaczy. I po tym, jak zgłosiłam się do chrztu, czułam się, jakby kamień spadł mi z serca. I w końcu czułam się dobrze. I jestem wdzięczna Bogu, że postawił mnie w tym miejscu i dał mi taką rodzinę i przyjaciół.